Rośnie presja na obniżkę cen energii w Polsce. Ceny gazu w Europie spadają przez złudne nadzieje na pokój na Ukrainie. Rosja udaje się na energetyczne żebry, bo ma tykającą bombę zegarową w budżecie. Jest 25 listopada 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Bomba zegarowa w budżecie i żebry energetyczne Rosji w Chinach. Rosja z problemami budżetowymi przez inwazję oferuje Chinom, że stanie się jej zapleczem surowcowym i wesprze zieloną agendę Pekinu w nadziei na to, że ten ochroni Rosnieft i inne zagrożone podmioty przed sankcjami Zachodu. Rosyjski Bank Centralny po raz pierwszy zaczął czerpać złoto z rezerw, aby uzupełnić budżet. Zapasy tego kruszcu trafiły z Funduszu Bogactwa Narodowego do Banku Centralnego. Bank Rosji prowadzi teraz operacje na rynku krajowym nie tylko z użyciem juana, ale także częściowo z użyciem złota, przyznał rzecznik Banku Centralnego cytowany przez Interfax. Fundusz Bogactwa Narodowego posiadał przed inwazją Rosji na Ukrainie 405,7 ton złota. Według danych z 1 listopada zostało tam 173,1 ton po sprzedaży 57% rezerw. Płynne rezerwy tego funduszu w złocie, juanie i innych aktywach spadły o 55% do 51,6 miliardów dolarów. Bank Centralny Rosji przyznaje, że musi sięgać po takie środki, ponieważ znalazł swoistą bombę zegarową w budżecie. Udział pożyczek zagrożonych brakiem płatności w bilansie banku to ponad 10 bilionów rubli. To wzrost o prawie 2 biliony rubli od początku roku. Takie problemy ma m.in. sektor ropy i gazu ze względu na sankcje oraz spadek cen ropy. Bank Centralny Rosji ocenia, że wartość złych pożyczek sięgnęła 24% zasobów budżetu federalnego, czyli 42,6 bilionów rubli. Wysokie oprocentowanie oraz problemy z dostępem do kapitału zagrażają płatnościom. Według agencji Bloomberg możliwy jest kryzys długu w Rosji w ciągu nadchodzących 12 miesięcy. To dlatego prezes rosyjskiego Rosnieftu Igor Siecin mówił podczas otwarcia 7. energetycznego forum biznesowego Rosja-Chiny w Pekinie o konieczności wykorzystania złota zamiast amerykańskiego dolara. Agresywna polityka sankcji Zachodu wobec Rosji i Chin przyniesie kolejny kryzys ekonomiczny w krajach zachodnich, ocenił Igor Siecin, cytowany przez Reuters. Jego zdaniem utrzymanie sankcji zachodnich wobec Rosji podniesie ceny na Zachodzie. Faktem jest jednak, że nowe sankcje USA wobec Rosnieftu oraz Łukoila zmuszają te firmy do zatrzymania działalności w świecie zachodnim oraz wyprzedaży aktywów. Rosnieft ma pół roku na sprzedaż udziałów w Niemczech. Łukoil już szuka kupców na aktywa na całym świecie. Siecin przyznał, że sektor naftowy jest niedoinwestowany, a Rosja posiada bazę surowcową, która, cytuję, może gwarantować bezpieczeństwo energetyczne całej Eurazji. Jego zdaniem Chiny zaoszczędziły na zakupach ropy z Rosji zamiast bliskowschodniej do 20 miliardów dolarów od 2022 roku. Chińczycy stali się alternatywnymi odbiorcami ropy rosyjskiej oprócz Indii po tym, jak kraje zachodnie zaczęły z niej rezygnować w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainie. Siecin przekonywał, że Rosja dostarcza od 2,1 do 2,5 miliona baryłek ropy dziennie do Chin i mogłaby zwiększyć te dostawy o 1,4 miliony baryłek do 2030 roku. Jego zdaniem Indie mogłyby zwiększyć dostawę o 2,5 miliona baryłek dziennie w ciągu 10 lat. Zdaniem prezesa Rosnieftu coraz większa część transakcji odbywa się z użyciem chińskich juanów, ale alternatywą jest także wykorzystanie złota, także jako rezerwy, pozwalającej radzić sobie z sankcjami zachodnimi. Wicepremier Rosji Aleksander Nowak mówił na tym samym forum, że Rosja i Chiny będą także rozwijać współpracę w sektorze elektroenergetycznym, w tym przy energetyce odnawialnej, wodorze, magazynach energii oraz rynkach uprawnień do emisji CO2. To sektory energetyki, w których Chińczycy zaczynają dominować. Są dostawcami ponad 90% niektórych komponentów energetyki odnawialnej, surowców krytycznych i metali ziem rzadkich na świecie. Współpraca Chin i Rosji przy tworzeniu narzędzi polityki klimatycznej pozwalających liczyć oraz certyfikować emisję CO2 to wejście w próżnię po Stanach Zjednoczonych, których obecna administracja jest sceptyczna wobec takich rozwiązań. To także sposób na zwiększenie zbytu sektora odnawialnego Chin w Rosji. Prezydent Władimir Putin mówił w wystąpieniu skierowanym do uczestników forum w Pekinie, że Chiny oraz Rosja będą rozwijać współpracę we wszystkich obszarach energetyki. Przywódca chiński Xi Jinping zapewnił, że Chiny chcą współpracować z Rosją w celu, cytuję, konsolidacji partnerstwa energetycznego i wspólnego zapewnienia stabilności oraz swobodnego przepływu w globalnych łańcuchach dostaw i sektorze energetycznym.
Rosja, tracąca rynki zbytu w Europie, jest coraz bardziej zależna od Chin, które będą wspierać budowę alternatywnych łańcuchów dostaw, mniej wrażliwych na sankcje Zachodu. Problemy Rosjan wynikające z inwazji na Ukrainie sprawią, że stają się oni coraz mniej podmiotowym zapleczem surowcowym państwa środka. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Presja na obniżki. Minister energii Miłosz Motyka powiedział w Radio Z, że liczy na to, iż ceny energii w taryfach Urzędu Regulacji Energetyki w 2026 roku będą, cytuję, na poziomie niższym niż te, które dzisiaj są mrożone. Cena mrożona to 500 zł za megawattogodzinę. Resort Energii powołał zespół mający konsultować taryfy energetyczne z URE tak, aby nie były za wysokie. Mniej OZE. W zmienionym przez Ministerstwo Energii Krajowym Planie w dziedzinie energii i klimatu do 2030 roku będzie trochę mniej OZE i pojawi się biomasa, poinformował na marginesie 14. meetingu gospodarczego KIG wiceminister energii Wojciech Wrochna, cytowany przez PAP Biznes. Ministerstwo Energii robi korektę dokumentu przyjętego przez resort klimatu. FSRU zgodnie z planem. Według Gaz-System nie ma opóźnień projektu budowy pływającego gazoportu FSRU w Zatoce Gdańskiej. To odpowiedź na tezę Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, który ostrzegał, że wybór wykonawców tureckich może opóźnić budowę. Mankamenty pali kotwiących zostały zidentyfikowane jeszcze przed zgłoszeniem ich do odbioru. Zaistniała sytuacja w żaden sposób nie wpływa na ścieżkę realizacji projektu, zapewnił Maciej Wawrzkowicz, kierownik projektu FSRU w Gaz-System. Enea komentuje ustawę prezydencką. Przedstawiciele Enei ostrzegali, że przychody z dystrybucji finansują transformację energetyczną i utrudniłoby ją wykorzystanie ich do obniżki cen energii proponowanej przez prezydenta. Enea wyraziła otwartość na korekcję wskaźnika WACC we współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki. Wiceprezes Marek Lelątko zapewnił, że, cytuję, Enea wyda na dystrybucję więcej niż zarobi. Teraz wieści z Europy. Oferta Chin dla Niemiec. Premier Chin Li Qiang wezwał na szczycie G20 Niemcy do pragmatycznej polityki wobec jego kraju i zadeklarował gotowość do współpracy przy zielonych technologiach, w tym przy wodorze. Niemcy inwestują masowo w elektrownie gazowe, ale chcą w przyszłości zastąpić w nich gaz ziemny wodorem. Atomowy eksporter. Francja zanotowała między lipcem a październikiem najwyższy eksport energii od 20 lat. Powód to odbudowa mocy reaktorów jądrowych po usterkach z 2022 roku w połączeniu ze wzrostem podaży ze źródeł odnawialnych. Atom zapewnia około 2/3 zapotrzebowania Francji na energię. Złudne nadzieje. Ceny gazu na giełdzie TTF w Holandii spadły poniżej 30 euro za megawattogodzinę po raz pierwszy od ponad roku i to pomimo chłodniejszej aury oraz rozpoczęcia sezonu grzewczego. Powód to nadzieje na zakończenie wojny na Ukrainie. Nie ma jednak przesłanek o zakończeniu walk. Desperacja serbska. Serbia musi zdecydować do 25 listopada, co zrobić ze spółką NIS z udziałami Gazprom Nieftu. Sankcje USA wobec tej spółki Gazpromu zakłóciły dostawy ropy do jedynej rafinerii serbskiej należącej do NIS. Belgrad jest gotów wykorzystać rezerwy ropy i paliw do czasu znalezienia kupca na akcje Gazprom Nieftu. Jeszcze wieści ze świata. Napięcie na Karaibach. Tankowiec Seahorse z Rosji dotarł z ropą do Wenezueli pomimo spekulacji medialnych na temat jego blokady przez flotę USA. To jednostka z tak zwanej floty widmo objętej sankcjami Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, ale nie objęta sankcjami amerykańskimi. Są jednak spekulacje o możliwym ataku USA na Wenezuelę pod pretekstem walki z kartelami narkotykowymi. Emisje naftowe. Europejska Federacja na Rzecz Transportu i Środowiska oblicza, że wydłużenie szlaków dostaw ropy w celu ominięcia zagrożenia na Morzu Czerwonym podniosło emisję CO2 z tego sektora o 46%. Średnia odległość na szlaku dostaw wzrosła o 18%. Unia Europejska zabiega o obciążenie emisji CO2 z sektora morskiego na skalę globalną. OZE kontra paliwa kopalne. Międzynarodowa Agencja Energii szacuje, że globalny rozwój źródeł odnawialnych wyprzedzi rozwój paliw kopalnych pomimo spowolnienia tej branży w USA. Jeden ze scenariuszy agencji zakłada 30% spadku instalacji nowych OZE w Stanach Zjednoczonych. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.